Cześć! Dzisiaj znajdujemy się w Wiślicy. Całkiem niedawno, bo tydzień temu byliśmy w takim grodzisku starym w Stradowie. Zresztą wrzucę tutaj linka, bo tam jakby rozpoczęliśmy ten temat trochę takiego państwa wczesnopiastowskiego, czy państwa jeszcze plemiennego z okresu plemion słowiańskich. I tam między innymi pojawiło się, że ten gród Stradów tracił na znaczeniu, nie został odbudowany w drugiej połowie XI wieku, bo obok, całkiem niedaleko, była Wiślica, w której też istniał gród i w ogóle Wiślica była dość ważnym takim organizmem, miastem, osadą w państwie wczesnych Piastów, czy właśnie w okresie tego wczesnego średniowiecza, X-XIII wiek. Miasto, tak naprawdę dzisiaj miasteczko, malutkie, natomiast kiedyś było to jedno z najważniejszych centrów średniowiecznych obok Krakowa, obok Gniezna, nawet czasowo przejmujące takie funkcje stolicy, ze względu na to, że często tutaj gościł król, różni władcy i między innymi działo się tutaj kwit handel, życie miejskie, ale także prawodawstwo. 1347 rok, Kazimierz Wielki, tak zwane statuty wiślickie, czyli pierwsza w Polsce kodyfikacja prawa polskiego została właśnie tutaj wydana. Za mną jest tak zwana kolegiata wiślicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I ona została ufundowana przez Kazimierza Wielkiego w 1350 roku. Legenda jest taka, że ją miał wybudować już Władysław Łokietek, który tutaj w Wiślicy, między innymi Wiślicę zdobył i ona odgrywała ważną rolę w jego drodze po koronę, w zdobyciu Krakowa i walkę tutaj między innymi z biskupem Muskatą, z Czechami. I on jakby już nie zdążył za swojego żywota wybudować tej kolegiaty, natomiast jego syn Kazimierz Wielki jakby tego dzieła dokonał. Jest to najbardziej okazały budynek tutaj w Wiślicy i zabytek. No jak się Wam podoba? Obeszłyście? Może uda się do środka wejść, coś nakręcić. W ogóle to byliśmy wcześniej w Muzeum Archeologicznym tutaj w Wiślicy. Jest właśnie pod nami, bo się chodzi wokół tej kolegiaty i się odkrywa po prostu dawne kościoły, początek zupełnie państwa polskiego. Polecam, jest to oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Trzeba najlepiej sobie zarezerwować czas, bo tutaj grupy licznie przyjeżdżają, bo naprawdę super interaktywne muzeum, jakieś projekcje laserowe, 3D, hologramy. Naprawdę fajna frajda dla dzieciaków. No a my idziemy dalej eksplorować tą kolegiatę. Wspaniałe kiedyś miasto Wiślica, dziś niewielka miejscowość, zlokalizowana jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na terenie historycznej ziemi krakowskiej. Wiślica w średniowieczu stanowiła jeden z najstarszych ośrodków plemiennych oraz ważną siedzibę książęcą. Z miasteczkiem tym wiążą się również losy dynastii Jagiellonów oraz Jana Długosza. Pod koniec XIX wieku została po raz pierwszy wskazana przez krakowskiego historyka Karola Podkańskiego jako gród stołeczny legendarnego państwa Wiślan sąsiadującego z Wielką Morawą. Od tego czasu miejscowość stała się przedmiotem ogromnego zainteresowania historyków sztuki i archeologów. W trakcie walk o zjednoczenie Królestwa Polskiego Wiślica wspierała dążenia do tronu Władysława Łokietka. Okres prosperity Wiślicy wiąże się z panowaniem Kazimierza Wielkiego, kiedy to ponownie miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków religijnych, administracyjnych i sądowniczych w całej Małopolsce. Wiek XV to szczególny okres dla rozwoju Wiślicy. Bardzo szybko wzrosło zaludnienie miasta. Przyczynił się do tego m.in. fakt, iż większość zjazdów rycerskich odbywała się właśnie tutaj. Dobra Passa została przerwana w 1564 roku przez ogromny pożar, który strawił miejscowość. Niszczona kolejnymi klęskami jak powodzie czy epidemie, coraz bardziej chyliła się ku upadkowi. Próby podźwignięcia miasta przez Zygmunta III Wazę zakończyły się fiaskiem. Miejscowość upadła w 1657 roku wraz z najazdem Szwedów. Był to krytyczny moment dla Wiślicy, gdyż po potopie miasto nigdy już nie wróciło do czasów swojej świetności. Wiślica
jest mocno utożsamiana z Janem Długoszem, naszym kronikarzem, który dokonał tutaj kilku fundacji, w ogóle przebywał w tej Wiślicy. I teraz tak, po mojej lewej stronie jest tak zwany dom Długosza. Dlaczego jest nazwane domem Długosza? No, nie dlatego, że Długosz tutaj mieszkał, tylko dlatego, że go ufundował. I tak naprawdę był to dom dla jakichś wikariuszy, zakonników w każdym razie. Połowa XV wieku. Jeden z najbardziej okazałych zabytków tutaj w Wiślicy. Druga rzecz to jest dzwonnica tutaj przede mną. Która też została ufundowana przez Długosza. Ale najciekawsza rzecz, oprócz oczywiście kolegiaty tutaj i tego domu Długosza, to jest tablica erekcyjna. No, zobaczę jeszcze tylko tą tablicę i wejdziemy sobie do środka. Pokażę wam tu tablicę. To jest kamień? Tak, chyba to jest kamień. Ona jest tu przy jednym z bocznych wejść do kolegiaty. To jest kościół, tata. Kościółek. Kościółek święcony. Zostaw to. I tam na górze jest właśnie przedstawiona Matka Boska, przed którą klęczy Kazimierz Wielki, a z tyłu popycha go chyba Bocentyn się ten biskup nazywał. W każdym razie jak się mylę, to się tu pojawi gdzieś napis prostujący to, który no jakby go tak trochę, żeby się król nie rozmyślił. On tutaj w ogóle trzyma model tej kolegiaty, czyli to, co miał oferować za to, że jego ojcu Łokietkowi udało się odzyskać koronę polską. Jest właśnie Matka Boska z dzieciątkiem, ten biskup, no i król klęczący, no i napis po łacinie, który mówi o fundacji. Ta tablica erekcyjna została wzniesiona przez Jana Długosza, znaczy ufundowana i wmurowana tutaj w 1464 roku, aby upamiętnić te zdarzenia, no sprzed 114 lat, czyli z 1350 roku, kiedy ta kolegiata została wybudowana. A my idziemy zwiedzać, zobaczymy, czy w środku się uda coś nakręcić. Ja sobie stąd wyszedłem, bo nie chcę przeszkadzać, tam jakiś chyba ślub będzie, albo no w każdym razie msza, ale niesamowite naprawdę, 700 lat prawie i robi robotę.
Zaraz się będziemy stąd przenosić po tej kolegiaty, bez to jeszcze kilka fajnych rzeczy, które chcę pokazać. Oczywiście nie pokażemy wszystkiego. Chcemy tylko jakby zainspirować, żebyście tu przyjechali, może poszukali w internecie. Na pewno wrzucimy w narracji też sporo fajnych informacji, ale nie o to chodzi, żeby robić tutaj wykład. Najważniejsze jest to, że to miasto jakby odżywa. Dopiero po wojnie, tak naprawdę 1949 rok, jak zaczęto przeprowadzać tu pierwsze badania archeologiczne, które poniekąd były związane z odbudową tego miasta, bo miasto ucierpiało bardzo podczas I wojny światowej. Tutaj to było przy granicy z Cesarstwem Rosyjskim. Zostało ostrzelane w 1914 roku przez Austriaków, zniszczone poważnie. Między innymi ucierpiała kolegiata, dom Długosza, ta dzwonnica. Później podczas II wojny światowej to w ogóle bardzo smutny epizod był, jeśli chodzi o zagładę ludności żydowskiej. Tak? W Wiślicy od samego początku, praktycznie od XII wieku zaczęli się osiedlać Żydzi. Była tutaj dość duża ich społeczność, no to było ważne miasto. No i niestety zostali stąd wywiezieni w większości zamordowani w obozach koncentracyjnych, takich jak Auschwitz. Ale nie o tym chciałem. Miasto nieznane. Dlaczego? Bo o tym też powiemy w narracji. Ono ucierpiało wiele razy. Było zdobywane, palone, niszczone, odbudowywane. Tak naprawdę po potopie szwedzkim się już nie podniosło, a później, zwłaszcza w okresie zaborów, celowo jego rola była umniejszana. Tutaj Rosjanie, przez to, że to były granica, nie dbali o jakiś system dróg, kolei i tak dalej, bo też wiadomo, chodziło o to, żeby wrogowi uniemożliwić jakieś szybkie przedostanie się, czy atak, czy ekspansję tutaj tych terenów przygranicznych. Tak naprawdę odkrywamy Wiślicę na nowo. I fajnie, i na pewno dużo tutaj jeszcze fajnych rzeczy się zadzieje. Dlatego zachęcam do przyjechania, do zwiedzania. Całkiem niedaleko Krakowa, godzina 5 minut, a kawał historii, muzeum naprawdę świetne. Tam nie mogliśmy filmować, mogliśmy filmować, ale nie moglibyśmy tego udostępnić. Ale zostawiam to Wam, żebyście tam przyjechali kiedyś i sobie to zwiedzili. Nie ostrzygał. A tutaj jest drugi boczny portal do kolegiaty, który nie jest już używany i nie był chyba używany już od późnego, nie wiem, od gotyku, późnego okresu średniowiecza. Tak jak w muzeum się dowiedzieliśmy, tutaj w tej kolegiacie też działo się prawodawstwo, w sensie jakieś statuty, król tutaj coś podpisywał, jakieś dekrety i była właśnie, czy sądownictwo, prawda? W momencie jak przestało być to używane, ten portal stracił na znaczeniu, więc go po prostu zamurowano. Także my idziemy dalej i łączymy się z kolejnego fajnego miejsca. Udajemy się teraz na miejsce dawnego grodziska, czyli tego najstarszego obiektu tutaj w Wiślicy, od którego można powiedzieć wszystko się zaczęło. Było to historyczna stolica państwa Wiślan, ale zanim tam dojdziemy, jest jedna bardzo interesująca rzecz. Jest to taki pagórek tutaj po drodze, to grodzisko jest, nie wiem, 200 metrów stąd i ten pagórek nazywa się Psią Górką. I z nim związana jest pewna nawet nie tyle legenda, co historia, bo jest to potwierdzone w źródłach, że tutaj odbył się proces Gniewosza z Dalewic. Mówiłem o tym, że Wiślica to był taki region znany z sądownictwa, z jakichś wyroków, z tego, że wiele statutów tutaj zapadało, że pewne zmiany w polskim prawodawstwie wczesnośredniowiecznym czy średniowiecznym się dokonywały. Kim był ten Gniewosz z Dalewic? To był agent na usługach Habsburgów, który miał ponoć rzucić oszczerstwa, czy zarzucić królowej Jadwidze w 1389 roku, czyli królowej Jadwidze, która była tak naprawdę królem Polski, bo ona była władcą Polski, a Jagiełło był jakby została zawarta Unia dynastyczna, prawda, z Wielkim Księstwem Litewskim i powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. I ten Gniewosz zarzucił Jadwidze takie nieobyczajne prowadzenie się, czy brak wierności wobec Władysława Jagiełły. Jadwiga nie mogła tego puścić płazem.
skąd w ogóle doszło do tych plotek, pomówień. No zapewne powstanie tak silnego tworu tutaj we centralno-wschodniej Europie, jak Rzeczpospolita Obojga Narodów, była nie na rękę wielomocarstwom, w tym Habsburgom. Stąd też chcieli jakby rozbić to małżeństwo dynastyczne, czy to unię dynastyczną. Jadwiga nie puściła tego płazem. Doszło w 1389 roku do procesu. W wyniku postępowania sądowego dowiedziono, że ten Gniewosz kłamał, rzucał oszczerstwa i zgodnie z ówczesnym prawodawstwem miał to odszczekać. Więc wszedł na drewnianą ławkę, tutaj właśnie w tym miejscu, i powiedział, że łgałem jak pies. Spotkałem się też z opisem, że wchodzono pod stół i później taki delikwent musiał 3 razy zaszczekać jak pies, czyli odszczekiwał te swoje kłamstwa. O, proszę, jest Ola. Ola, jesteśmy na Psiej Górce. I bardzo ciekawa historia, bo stąd się to wzięło, łgać jak pies, czyli mówić oszczerstwa, mówić nieprawdę. I no, wydarzenie na tyle istotne, że zostało zapamiętane i tutaj właśnie w miejscu, gdzie odbywała się ta rozprawa, czy tutaj, nie wiem, był jakiś budynek, czy to był po prostu w formie bardziej takiego wiecu, otwartej formy na jakimś placu, miejscowa ludność usypała pagórek, który zwany jest Psią Górką. Taka to historia piękna. Dobra, ale my idziemy do Grodziska. A ty jesteś po stronie czego? Przed nami cel naszej wędrówki dzisiejszej, bo tak naprawdę ta wyprawa rozpoczęła się od tego, że tydzień temu byliśmy w grodzie Stradów i już nie zdążyliśmy podjechać tutaj do Wiślicy. Ja czytałem sporo o tym grodzisku tutaj, natomiast no, chcieliśmy ten odcinek rozszerzyć i jakby też skupić się na samej Wiślicy, na tym takim nieodkrytym mieście. Natomiast jakby na koniec tego filmu przeniesiemy się do źródła, czyli początków Wiślicy, i tutaj jest grodzisko, które znajduje się w starorzeczu Nidy. Po prostu tutaj Nida teraz płynie trochę dalej. Ono w ogóle jest około 410 metrów od Wiślicy, od tej kolegiaty, tam gdzie byliśmy. Natomiast to był jeden z 2 grodów, który tutaj funkcjonował. Został zbudowany na przełomie X-XI wieku, czyli jak się rodziło państwo polskie. Tak jak mówiłem, był związany z tym plemieniem Wiślan. Prawdopodobnie mogła to być nawet ich stolica wcześniej. I był to jeden z 2 grodów. Tak naprawdę nie wiemy, jakie było jego znaczenie, bo drugi gród był właśnie na wyspie, czyli tam w Wiślicy, gdzie byliśmy, gdzie była kolegiata, tak w formie tak zwanego regium, czyli takiego jakby książęcego zabudowania. To były takie jakby 2 grodziska połączone ze sobą, otoczone jakimś, w środku znajdował się palatium, czyli taki budynek książęcy, i bazylika, czyli miejsce kultu. Najpewniej to grodzisko, przy którym jesteśmy, to było grodzisko militarne. Mógł być to po prostu garnizon, gdzie stacjonowała załoga książęca. Powierzchnia to jest 1 hektar i ono ma kształt takiej jakby tarczy, takiego trójkąta, i była właśnie otoczona fosą mokrą chyba, bo wykorzystywano tutaj właśnie, znaczy nawodnioną, bo wykorzystywano tutaj właśnie wody Nidy. Grodzisko dość ważne, tak jak sama Wiślica, jeśli chodzi o administrację wczesnych Piastów. Pierwsze zniszczenie grodziska to 1135 rok, najazd Rusinów, ale później je odbudowano. Bardzo ciekawa jest ta skała za mną. Tak naprawdę nie jest to do końca skała, bo tutaj występują naturalnie kłady gipsu. Stąd też właśnie to grodzisko było budowane w takim strategicznym miejscu na wyspie, w kolu rzeki Nidy. Natomiast miejscowa ludność do budowy wykorzystywała właśnie ten gips. I tak naprawdę to, przy czym jesteśmy, to nie jest skała.
to jest tak zwany suchy mur, czyli pewna technika budowania wałów. Zresztą tutaj widzimy jakby warstwy, to chyba było tak nakładane jedna na drugiej. I to jest nic innego jak stary wał, wybudowany taką techniką, że po prostu te łupki gipsowe zalewano jakąś gliną. Tworzyło się coś na zasadzie takiego cementu. I tutaj za mną właśnie widzimy sobie przekrój. Tylko tyle zostało. To mógł być, nie wiemy czy całe to grodzisko było w ten sposób otoczone, czy tylko mówimy o jednej ścianie, jednym wale. Tutaj od tej strony Wiślicy, od strony przeprawy przez rzekę. Tutaj najpewniej był most i wchodziło się do tego grodziska. Natomiast jest to tyle niespotykane, że jest to jedyne w tej części Polski zachowana taka konstrukcja w postaci tego suchego muru. Taką technikę stosowano w średniowieczu, natomiast w Polsce obecnie są zachowane na terenie Śląska Dolnego, natomiast bardzo charakterystyczne dla Czech, Moraw, czyli południa, ten typ zabudowy. No, u nas ewenement, można powiedzieć. Co ciekawe, wielu ludzi nawet nie wie, że jest to dzieło rąk ludzkich, tylko myślę, że jest to jakaś skała. Nawet spotkałem się z opiniami na Google Mapsie, że no fajna skała, dzieci mogą się pospinać, w ogóle to weźcie sobie młoteczek i sobie tutaj możecie odkuć jakiś kamyczek. No nie, jest to wandalizm. To tak trochę jakby przyjechać na Wawel, nie wiem, do Malborka z młoteczkiem i sobie próbować odkuć jakiś kawałek kamyczków na pamiątkę. No nie, no trzeba wiedzieć, po czym się chodzi, z czym się ma do czynienia. Zresztą i tak to grodzisko, ten wał czy suchy mur uległ dużej dewastacji przez człowieka, gdyż no, między innymi w okresie międzywojennym, czy już pewno po średniowieczu, miejscowa ludność właśnie wykorzystywała te łupki czy ten suchy mur do budowy swoich domów. No, ale zostało trochę, zresztą tutaj wszystko jest wpisane na listę takiego dziedzictwa historycznego regionu. Cała Wiślica jest i tak jak mówię, prężnie się rozwija i jeszcze raz mówię, to Muzeum Archeologiczne polecam, przyjedźcie, zobaczcie, koniecznie z dzieciakami, bo fajna zabawa. Na rozległych, podmokłych terenach, nieopodal dzisiejszej miejscowości, wciąż góruje wczesnośredniowieczne grodzisko, które śmiało można datować na X-XI wiek, kiedy to pełniło funkcje obronne przy szlaku handlowym. Pierwszy etap funkcjonowania grodu wiślickiego zakończył się w tragiczny sposób w 1135 roku. Osada została napadnięta i zrabowana przez Rusinów, Połowców i Węgrów. Wiślica została jednak szybko odbudowana. Grodzisko jest dobrze zachowane i wyeksponowane w terenie. Ma w przybliżeniu kształt trójkątny o zaokrąglonych narożach. Wały zachowały się do ponad 3,5 metra. Dookoła widoczne są ślady fosy. Jest to założenie jednoczłonowe o powierzchni około 1 hektara. Na przełomie XIII i XIV wieku, prawdopodobnie w czasach panowania czeskiego w Małopolsce, w związku z walkami Łokietka o Wiślicę powstał mur kamienny. Nie ma śladów użytkowania grodu w późniejszym okresie. W czasie I wojny światowej znajdowało się tu stanowisko artyleryjskie wojsk rosyjskich. Z grodziskiem związana jest oczywiście legenda o ukrytych skarbach. Głosi ona, że pewnego razu w okresie świąt Bożego Narodzenia młody chłopiec wybrał się na pastwisko koło kościoła w Wiślicy. Przechodząc obok grodziska zobaczył dziwny blask. Zaciekawiony zajrzał do środka i jego oczom ukazały się setki dukatów. Schylił się, aby zabrać całą garść, ale nie mógł oderwać się od ziemi. Przestraszony uciekł, a brama zatrzasnęła się z hukiem. Od tamtego zdarzenia wielu śmiałków próbowało zdobyć złoto, ale nikomu się nie udało. W każdej legendzie jest odrobina prawdy. W latach 60. ekipa archeologów z Warszawy znalazła na grodzisku 2 skarby zawierające różne monety z czasów Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana, a także z okresu potopu szwedzkiego. Teraz jestem w środku tego grodziska, czyli na placu, na dziedzińcu. Ono nie jest takie duże jak to w Stradowie. To w Stradowie, przypomnę, miało 1,5 hektara. Nie jest też tak dobrze zachowane, bo tutaj wały zachowały się do 3,5 metra. Prawdopodobnie były wyższe. Podobna technika tworzenia, czyli usypywane, wzmacniane elementami drewnianymi, czy takimi koszami, które po prostu układano z belek i zasypywano później ziemią. No chodziło o
trwało, że to żeby przetrwało. Grodzisko, tak jak mówię, trochę niezbadane, bo nawet nie wiemy, czy w tym 1135 roku ci Rusini zdobyli to, czy zdobyli bardziej to Regium, czyli tą wyspę w Wiślicy. Natomiast archeolodzy, badając tutaj już od roku 1949, znaleźli różne warstwy, które i taką dość dużą warstwę spaloną, co by świadczyło o tym, że faktycznie tutaj doszło do jakiegoś nieszczęścia, czy po prostu ten gród skończył tragicznie. Podobnie jak te grody, które widzieliśmy, między innymi Bończak, Łukawka, tam też nam dużo wcześniej, bo połowa wieku XI. Ale miejsce fajne i znaleźli tutaj dużo artefaktów, bo to zresztą zobaczycie sobie w muzeum. Znaleźli tutaj m.in. skarb monet, jakieś takie przedmioty typie biżuteria, grzebienie, jakieś ozdoby, ale też dużo takich rzeczy, które byśmy wiązali z kultem pogańskim. Jakieś takie postacie dziewcząt, które ponoć miały na złą drogę ludzi sprowadzać. W ogóle to świadczy o tym, że Wiślica mogła być od początku dość ważnym ośrodkiem też kultu pogańskiego. Oczywiście są teorie, że też władca tutaj Wiślicy jeszcze w IX wieku przyjął chrześcijaństwo właśnie z państwa Amoraw. Niepotwierdzone. Natomiast na pewno od wieku XI-XII dużo się tutaj działo. I oprócz grodziska powstają też elementy murowane, głównie właśnie bazyliki. Ta kolegiata, którą oglądaliśmy, to była bodajże trzecia wybudowana. Wcześniej istniał mały kościółek chyba świętego Mikołaja, który jest patronem kupców. Tam bardzo fajna rzecz. Znaleziono kryptę, w której były pochowane kobiety, co było bardzo niespotykane, jeśli chodzi o średniowiecze, bo przeważnie na terenie kościoła chowano zakonników, jakichś możnych, fundatorów, książąt, królów itd., więc być może były to bardzo ważne persony, żony może fundatorów czy jakichś władców tutaj, albo kobiety, które wręcz ufundowały ten kościół. Dobra, ja wracam do rodziny, ale zobaczmy sobie, jakie to jest duże. Będziemy kończyć powoli naszą wizytę tutaj. Została nam najlepsza część, czyli piknik i spałaszowanie czegoś dobrego. Natomiast jeszcze kończąc to, tutaj archeolodzy znaleźli też około 20 budynków, które są w formie takich słupowej, czyli wkopane w ziemię półziemianki, które pojawiły się już nam w Stradowie, ale nic więcej, żadnych budynków murowanych. Co ciekawe, te ziemianki tak naprawdę po 20-25 latach na tym budowano kolejną i kolejną, kolejny budynek, także też przyczyniało się do podnoszenia gruntu, ale dzięki temu dużo archeologicznych rzeczy zachowało się w tym miejscu. No cóż, my będziemy się żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was Wiślicą i tutaj tym grodziskiem. Naprawdę teren fajny, spokojny. Można przyjechać. Dzieci, chcecie się pożegnać? Halo? No to cóż, my się tu żegnamy. Pa. Jak Ci się Ola podoba? Mi też się podoba. Mi też się podoba. Proszę, możecie się powspinać. No to co? Żegnamy się bardzo. Podoba, co oglądały. Dzięki. Pa! Izabel, daj mi aparat. Cześć, do zobaczenia wkrótce.